czajnikowy.pl. Power Baton to ostatnio bardzo modny temat, polecany nie tylko sportowcom, ale również osobom żyjącym aktywnie. A ja osobiście nawet uważam, że jest to fajne dla osób, które nie żyją aktywnie, ale chciałyby mieć jakąś fajną, zdrową, energetyzującą przekąskę w biurze, na spacerze, czy w ogóle gdziekolwiek przy sobie. Dlaczego to jest energetyzujące i pobudzające? Otóż ideą Power Batona jest to, że dostarcza dużo cukru i dużo kofeiny w naszym przypadku, czyli taki jakby energy drink w postaci batona. Żeby ten cukier nieco zniwelować i uspokoić nasze zdrowe sumienie, dodajemy zdrowych rzeczy, czyli bakali, jagód goi, które mają dużo witamin i ogólnie wszystkiego, czego tylko chcemy, po to, żeby ulepić własnego zdrowego, pobudzającego batona. Polecam Wam to właściwie na każdą okazję. Żeby przygotować nasz batonik, potrzebujemy najpierw coś, co zlepi go do kupy, no i coś, co będzie zlepiane, czyli właśnie wspomniane bakalie i inne cuda, jakie tylko będziemy chcieli w batoniku zobaczyć. Czym lepimy? Znajdziecie w internecie sporo różnego rodzaju przepisów na power batony i najczęściej przewija się tam właśnie daktyl jako lepiszcze, zwłaszcza jeżeli kupicie taki niedosuszony, taki świeży daktyl. Wtedy on jest po posiekaniu ma taką konsystencję marmolady, bardzo przyjemnie lepki. Do tego dodajemy oleju kokosowego, bardzo zdrowego i bardzo fajnego, bo poza tym, że ma taki miły kokosowy smak, który współgra z batonem, to jeszcze ma tę cechę, że w rękach się roztapia, za to schłodzony robi się twardy. Dzięki temu nasz baton po przechowaniu w lodówce będzie miał konsystencję, która pozwoli go pokroić. Dodamy również miodu jako źródła w miarę zdrowego cukru i kolejnego lepiszcza. Taką miksturą zlepimy składniki. Jak mówiłem, każdy może zrobić co chce, dodać co chce. Nasza propozycja to pestki dyni, poza tym wiórki kokosowe, które jeszcze podkreślą smak kokosowego oleju. Do tego dodamy jeszcze wiórków, płatków migdałowych. Ogólnie trzeba to posiekać, więc możecie wziąć płatki, całe migdały, wiórki, co wolicie, bo trzeba będzie to rozdrobnić. Dodamy jagody goi, które w sumie można, jeżeli ktoś jest regionalny, zastąpić żurawiną, ale ja wolę jagody goi dlatego, że są mniej słodzone. Zwróćcie uwagę, że żurawina to jest prawie sam cukier, przynajmniej taka kupna, suszona, więc jagody goi myślę, że są zdrowsze, bogate w witaminy, i w ogóle fajnie wyglądają w batoniku, dodają takich kolorowych akcentów, ale może być to, tak jak mówię, cokolwiek. I oczywiście yerba mate, bo jest to batonik na bazie yerba mate i ta yerba będzie właśnie dostarczała dużej ilości kofeiny. Jak to zrobić? Wzięło się to w naszej głowie stąd, że zauważcie, w kulinariach azjatyckich, a również i w naszych, często pojawia się sproszkowana herbata matcha, zielona, która jest bogata właśnie w kofeinę i która w postaci proszku może być dodawana do ciastek, do kremów, do lodów i do czegokolwiek. I zastanawialiśmy się, czy można zrobić taką yerbową matchę. A przyszło nam na myśl właśnie użycie chimarrão, czyli brazylijskiej yerba mate. Sama yerba mate może mieć różnej wielkości listki, a w Brazylii lubią ją właśnie w postaci prawie że sproszkowanej. Jest to pył z patyczkami, bo te patyczki są wszędzie. One ułatwiają picie po prostu, pęcznieją, sprawiają, że się bombija nie zatyka, więc my po prostu odsiejemy te patyczki i będziemy mieli sam yerbowy proszek brazylijski, świeżutko ziołowy. Tego dodamy i to zapewni nam zielony kolor i dużą ilość kofeiny, więc myślę, że rozwiązanie fajne, chociaż możecie spróbować też z matchą, ale yerba moim zdaniem lepiej tutaj pasuje. Żeby podkreślić jej smak, ja osobiście lubię dodać odrobinę kardamonu mielonego, który swą świeżością świetnie współgra z yerba mate, ale tutaj również możecie przyprawiać jak tylko dusza zapragnie. Po to, żeby batonik mniej kleił się do palców, dał się zapakować i pokroić, warto, tak jak w naszym przypadku, czymś go obtoczyć. Ja lubię w sezamie. Wybierzcie co chcecie. Sezam moim zdaniem fajny materiał do opanierowania batonika na koniec. To the
nasz batonik gotowy. Wystarczy teraz włożyć go do lodówki po to, żeby w chłodzie olej kokosowy przede wszystkim stwardniał, no i w ogóle, żeby całość ściągnęła, po to, żebyśmy mogli go pokroić tak jak potrzebujemy i zapakować na przykład w folię aluminiową i zrobić sobie takie gotowe batony na drogę. Te zrobione wcześniej, jak widzicie, mimo że leżą teraz na słońcu, wcale się nie rozpłynęły. Myślę, że gdyby wyszło Wam zbyt powiedzmy miękkie po prostu, warto dodać więcej płatków owsianych, które bardziej taki batonik zagęszczą. Tak jak mówiłem, możecie dowolnie wymieniać składniki, więc bardzo jesteśmy ciekawi, czy macie jakieś swoje własne pomysły na Power Baton. Może zastąpilibyście przyprawy albo bakalie, może próbowaliście inaczej. Piszcie do nas, jesteśmy ciekawi, co w ogóle myślicie o Power Batonach, a jako ciekawostka na marginesie i na zakończenie powiem Wam, że zupełnie niechcący przypadkiem wyszło nam danie po pierwsze wegetariańskie, po drugie bezglutenowe, a po trzecie raw foodowe w ogóle, więc jeśli są wśród widzów raw foodowcy, pozdrawiamy serdecznie, oto dla Was smaczna przekąska. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.